jest już wieczór, dogrywam to po tym, co za chwilę obejrzycie, ale wiele razy wspominałem wam, że na Mindanao są często burze, które widać od nas z domu, jak się patrzy w morze. No i się udało się zarejestrować. Co 2-3 dni, bardziej co 2 ostatnio są burze na Mindanao ogromne, no i dzisiaj niebo też się otwiera. Przed chwilą mieliście okazję tego doświadczyć, a teraz już wracamy do właściwej części vloga. I witam serdecznie, Aleksander Wojtysiak, Między Światami Życia na Filipinach. Siatka zbrojeniowa jest skończona. Dziękuję za wszystkie lajki, za komentarze i za subskrypcje. Dzisiaj będziemy brali się za szalunek zewnętrzny. No i jeżeli znajdę czas dzisiaj, to pojadę do sklepu, żeby kupować puszki i peszla, żeby zrobić oświetlenie w suficie, przygotować oświetlenie w suficie. No i też rury spustowe do toalety. Trzeba też zamówić cement i piasek. Jeżeli by się udało wszystko załatwić na jutro, to jutro byłoby lane. A jeżeli nie, to w sobotę. Jaki dzisiaj jest dzień? Dzisiaj jest czwartek. Tak, także najpóźniej w sobotę mogło być lane, jeżeli tylko będzie materiał. No nic, zaczynamy ten kolejny dzień. Chłopaki na zewnątrz też pracują przy drugiej strukturze, kopią zbiornik drenażowy. O, jeszcze sporo pracy. Jeszcze sporo pracy. Jeżeli się nie mylę, to w komentarzach. Ale jest umorusany, ale szlifowałem trochę beton. Wiecie, jak się szlifuje beton? Czy nie wiecie? Zaraz wam pokażę, poczekajcie, muszę przejść. Jestem teraz obok łodzi, na tej drugiej działce, to już nie jest nasza działka. I tak muszę go stąd podnieść, także tarcza na świece kątowej do szywania betonu. Musiałem trochę betonu przeszlifować, dlatego jestem taki niewyjściowy na twarzy. No ale nic. Jak się pracuje, to się człowiek brudzi. Wywiązała się rozmowa z użytkownikiem, jeżeli się nie mylę, to Oski. Jeżeli się mylę, to cię przepraszam, ale wiesz, że mówię o tobie, bo rozmawialiśmy na ten temat. Odnośnie tej realizacji, jaki będzie termin i żeby kosztorys nie był większy. No tak jak mówiłem, cena jest ustalona z góry, jest kontrakt i tak dalej. Był kanclerz lokalnego barangaju, który był świadkiem. Znają się, sami go polecali. Także nie spodziewałem się tu żadnych większych problemów, jeżeli chodzi o wykonanie. No ale zawsze mogę się mylić. Dzisiaj zaczęli trochę sobie kopać pod zbiornik drenażowy. Bo dzisiaj był szef. Szef trochę słabo po angielsku. Nieśmiało po angielsku i raczej ze mną nie pogada. Jak coś chce się dowiedzieć od niego, no to oddelegowuję Ernesti do tej rozmowy. No to miałem do niego 2 kluczowe pytania dzisiaj. Po pierwsze, na ile planują wykopać zbiornik drenażowy? No to będzie 6 stóp. Jak sprawdziłem na miarce, to 6 stóp to jest mniej więcej tyle, ile ja mam wzrostu. No także będzie pojemny zbiornik drenażowy na jakiś dłuższy czas. Zaczęli kopać jeden, tam będzie drugi. Będą 2 zbiorniki drenażowe pod 2 toaletami. Tam teraz chłopaki robią sobie halobloki. No i powolutku to idzie do przodu. A wracając do dyskusji z Oskim, jeszcze dzisiaj poprosiłem, żeby żona spytała o co on sądzi, szefuncio tutaj, realny termin wykonania tej pracy. No i powiedział, że do 20 maja realnie, bo mówię, no jak tak szczerze, co realnie myślą po prostu, bo wiem, że tutaj też mają swoje problemy dodatkowe. Inaczej by było, jakby było, można było wszystko elegancko wykopać, a inaczej jak te pięki, szczególnie ten świeży machoń. Tam go widzicie. Mogę powiedzieć palcem? No tam go widzicie. No i trzeba go wypalać, nie idzie to tak jak mogłoby po prostu iść. W międzyczasie za mną, jak widzicie, mamy już zrobiony wypust. Jedziemy na górę. Pokażę wam, jak to teraz na górze wygląda. No i co? No i wygląda to dobrze. Obszalowane z jednej strony,
obszalowane z drugiej strony, z tej co jest zrobiony ten wypust. Widać ile wyjechaliśmy, 40 cm poza ścianę. No i te ujęte będą kanalizacja do tej łazienki, która będzie tutaj. Zaraz z tego, że jest tam zrobiony wypust, łazienkę też można przesunąć, będzie większy pokój z tej strony. Powiązane drutem wiązałkowym, spionowane te płyty z pomocą druta wiązałkowego powiązane do zbrojenia. Jak już będzie beton zastygnie, to wiadomo, obetnie się to i tyle. Zdecydowałem się, że wcześniej była wersja, że zostawiamy wypusty 9 mm pręty, jakbyśmy mieli w przyszłości tutaj murować, ale już teraz wiem na 110%, że nie będziemy tu murować góry. Góra będzie zrobiona w innym systemie ze względu na wagę, ze względu na tonaż tej struktury. Jakbyśmy jeszcze tutaj murowali na górze, to wydaje mi się, że odpuścimy z murowaniem, tylko po prostu będzie konstrukcja stalowa na tym, a wtedy no to w beton łatwo będzie zakotwić taką konstrukcję, nie będzie z tym żadnego problemu. Jutro ostatni dzień, jutro już taki luźniejszy dzień będzie, chłopaki będą mogli sobie trochę zluzować, trochę spokojniej, wolniej, bo trzeba dorobić szalunek z tej strony, zamknąć, trzeba wszystko spionować, powiązać drutem, trzeba nanieść poziomy, gdzie ta wylewka ma mniej więcej być. Może tak orientacyjnie z jakichś resztek prętów 12 pionowe porobię pręty, które będą wyznaczały mniej więcej poziom tego stropu. No ale jest też laser, można z laserem spokojnie to zrobić. He? He? What? What? Oh, you want to come upstairs? Stay. Come upstairs. Przyszła ciocia na ploteczki do żony. We bend down or we cut? We bend? Come baby. Come baby, upstairs. Come. Yes, you can come. There is another. Kunya na kung sa kadiha ug mahuman na. Nikt nie chce do nas dołączyć. Też tak jak wspominałem, jeszcze jutro światło, dwa światła w kuchni, światło, dwa światła w łazience. Przełącznik będzie w łazience przy drzwiach, gdzieś mniej więcej w tym miejscu, zarówno do kuchni, jak i do łazienki. Będzie taka wolna ściana. No i wydaje się, że mamy to. A co zabawne, jeszcze wczoraj, bo żona ma tam na Facebooku jakieś tam stronki DIY filipińskie i tak dalej, i wczoraj przewijając Facebooka te rolki, jak to się nazywa, te shorty takie, była rolka, jak gdzieś właśnie dom z holoblaków robili i strop był pokazany. To nie wiem jak to, ja bym się bał po tym stropie chodzić, jak wiedziałbym jak to jest zrobione. No bo to co było tam zrobione, to było z prętów dziesiątek, wątpię, żeby to były 12 i jeszcze większe oczka, jeszcze większy rozstaw bez żadnych belek, taka siatka, ale taka siatka, wiecie, na słowo honoru, że ona coś będzie trzymała. A tutaj wydaje mi się, nie mogę powiedzieć, że jestem w 100% przekonany, że nie powinniśmy mieć żadnych większych problemów. Tylko odpowiednio to lać, że nie napieprzać wszystkiego w jeden narożnik do tego poziomu 20, tylko żeby równomiernie ciężar cały czas się rozkładał i dociskał stemple. Tak trzeba będzie to zrobić, za tym będę optował. Termin lania sobota, chłopaki nie jadą w sobotę na przerwę o 12:13, trzeba zapewnić im lunch. Także też będzie trzeba to jakoś zorganizować.
No ja myślę, że to na tyle, jeżeli chodzi o budowę dzisiaj. Już jest po 4:00. Dzisiaj cały dzień z chłopakami pracowałem, pomagałem im robić tą półkę, ten wypust. Płyty wypuściliśmy wyżej niż poziom wylewki. Odstrzeli się linię i będzie w porządku. To nie ma żadnego problemu, że płyty są wyżej. Lepiej za wysoko niż za nisko. Będzie dobrze. Będzie. Witam serdecznie, dzień drugi. To chyba dzisiaj nie będzie pracowane. Pierwsza filipińska ulewa. I całą noc tak padało. Ale oberwanie chmury. A jednak to był tylko przelotny deszcz. Bujo jest. Także kończymy formę. No i ostatnie prace związane tutaj z przygotowaniem na górze dzisiaj. Dzisiaj po południu powinien przyjechać piasek i cement i jutro będzie lane. Jutro będzie się działo. Jeszcze w tym odcinku dokładnie podsumuję, jaka będzie waga tego stropu, który teraz będziemy robili, jaki to będzie wywierało nacisk na konkretne nóżki, stemple, tak żeby się tylko dla komfortu psychicznego upewnić po prostu. No nic, ostatnia forma do zamontowania, a potem naniesienie jakichś mniej więcej poziomów, bo to nie musi być 100% idealnie, bo to jeszcze nie będzie docelowy poziom, ale wydaje mi się, jestem bardzo pozytywny, że będzie wszystko w porządeczku, byleby tylko szalunek, tak jak wspominałem w poprzednim filmie, utrzymał to wszystko, no bo różne rzeczy mogą się wydarzyć, gdzieś jakieś małe niedopatrzenie i różne rzeczy mogą się po prostu wydarzyć podczas lania betonu, a to najgorsze co może się stać, bo to jest strata materiału i czasu i wszystkiego po prostu. No nic, pracujmy. Dzisiaj trochę też mniej nagrywania, bo dzisiaj jestem samemu z wujkiem. Młody dzisiaj nie wszedł do pracy, bo coś tam. Nie jest to ważne, no bo dzisiaj tak nie było nadmiaru pracy, żeby się wyrobić w lanie na sobotę. Także bez różnicy, bez ciśnienia. Obszalowana ostatnia strona, porozciągane peszle, w których są już gotowe przewody do łączenia. Światło w łazience, światło w kuchni, poprowadzony prąd tam nad przewód, nie prąd, tam prądu nie ma, nad blat kuchenny, gdzie docelowo pewnie będzie stał ryżowar. Stamtąd już się przeciągnie prąd do lodówki, ewentualnie do innych rzeczy, gdzie jak nam się po prostu będzie podobało, bo to nie jest na tyle zaplanowane, że już wiemy, że tu będzie stało ryżowar, tu będzie stało, wiemy, że lodówka będzie stała tutaj, no ale to jest tylko lodówka w tym narożniku, a tutaj będzie szedł blat, zlew, tam część kuchenna, znaczy gotowanie i tak dalej, myślę. I tam będzie część do gotowania, tak mi się wydaje. No bo jeżeli tu będzie lodówka, tam będzie zlew, to tutaj byłoby dobrze takie miejsce do przygotowywania posiłku po prostu. Jakieś siekanie i tak dalej, wiadomo, lodówka pod ręką. Blat, palnik, stolik do jedzenia. W łazience też, z tej puszki, która będzie ta główna z zasilaniem tam z budynku, stąd się rozprowadzi w dowolne miejsce, jak nam będzie się pasowało. Pewnie żona będzie chciała mieć jakiś kontakt przy zlewie, przy lustrze, do ostrzenia włosów, do patrzenia w lustro,
żeby się oglądać, jaka jest piękna. Co ważne, dwa światła. No i będą podwójne włączniki, że będzie można zapalić jedno albo drugie, albo dwa na raz. Jedno światło tutaj, gdzie będzie docelowo zlew i lustro, a drugie światło tutaj bliżej prysznicu, żeby nie było ciemno pod prysznicem. Bo na dole jeszcze będzie ściana wymurowana na dole, oddzielająca prysznic od reszty łazienki. Też to potem będzie kiedyś w przyszłości po prostu w płytkach. No i tak. Jeszcze dzisiaj po południu, dzisiaj już to już na pewno przyjedzie wszystko z poszyły na jutro i jutro można lać. Wzięliśmy jeszcze jedną beczkę od wujka z wodą i mamy wody, dwie duże beczki, nie wiem ile one mogą mieć litrów, takie duże beczki, nie mam pojęcia. Dwie duże beczki, jakby był problem z ciśnieniem w rurach, z dostawaniem wody, to mamy wodę, nie musimy się stresować. Mamy poza tym dwa ujęcia wody, także wydaje mi się, że nie powinno być z tym problemu. Rury z zachowaniem odstępu od końca wylewki, wiadomo, tam jeszcze przyjdzie ściana. No to jest ściana i środek rury do toalety jest trochę powyżej 10 cm od ściany. No to w zależności jaka toaleta będzie oczywiście, ale żeby po prostu nie było za mało od ściany, bo potem będzie to problem w przyszłości. Tak samo jeżeli chodzi o kabinę prysznicową, to wiadomo, można sobie odpływ zrobić w dowolnym miejscu i poprowadzić spady. Jeżeli chodzi o zlew, też delikatnie od ściany, która tutaj będzie po prostu na górze. A tu widzicie, ile one za ścianą wystają na dole i tu się zrobi kolanka 45 stopni, połączy się te dwie rury ze sobą, odpływ, rurę od toalety bezpośrednio da się w dół też do zbiornika drenażowego i wszystko będzie tam wchodziło pod podłogą do zbiornika drenażowego, który jest tam. Bo tu jeszcze posadzka jest niezrobiona, jak pamiętacie, to jest jeszcze rur nierozprowadzony na dole, tak jak pamiętacie, także to się wszystko zrobi potem, jak już się rozszaluje ten strop. No nic, schodzę na dół, zabieram część gratów ze sobą na dół, bo jeszcze jakieś ostatnie rzeczy trzeba porobić, trzeba posprawdzać, przejrzeć i wydaje się, że jesteśmy gotowi ze wszystkim. Jeszcze tylko tu, wiadomo, na Filipinach tego nie robili, bo nie mają takich rzeczy, ale jeszcze się około odkurza tą płytę z tych wszystkich paprochów, z tych liści, z tego co tu zalega. Jutro się wszystko przeleje wodą, zanim zaczniemy betonować i no i co? No i lanie stropu. Dobrze. Szalunek gotowy. Piach przyjechał, jak widzieliście. Jak widzicie teraz, nie widzieliście tego. Przyjechał piach. Przyjechał żwir, był wcześniej. No ale wiecie, jak jest na Filipinach. Tu u nas nie ma zasięgu. A jeszcze się nie wymieniłem z moim dostawcą ze sklepu Messengerem, a muszę to zrobić. No bo zamówiliśmy te 20 worków cementu. Godzina 4:30, a cementu nie ma. Piach jest, żwir jest, ludzie na jutro są zamówieni, jutro będzie większa ekipa, a nie ma cementu. 20 worków. No i pojechałem do sklepu z żoną, z Ernest Indolazji, spytać się, gdzie jest cement. No i powiedział, że bo on nie ma swojego dostawcy, tylko tutaj możesz sobie wynająć ludzi po prostu, którzy mają jakiś samochód, coś, no to mogą ze sklepu wziąć i zawieźć na miejsce. Że nie wrócił dzisiaj po przerwie obiadowej, piąteczek. No i już nie ma jak się ze mną skontaktować, że nie ma kto mi tego dowieść. Wydaje mi się, że oficjalnie można uznać, że Multicap sprawuje się w porządku po wszystkich swoich przejściach. 20 worków cementu po 40 kg, 800 kg na pacę. Trasa z Lazji nie jest najłatwiejsza z takim obciążeniem, no bo są dwa dość duże przewyższenia, wzniesienia, gdzie już jedynka napęd na 4 i na pierwszym biegu trzeba było tam podjeżdżać, bo na dwójce stanąłby w miejscu. No ale udało się. Bez tego, jakbym tego nie zrobił, nie pojechał z Ernestin do Lazji, no to byśmy od jutra stali, oni by stali godzinę, bo o 8 otwierają sklepy. Ja bym pojechał do sklepu, ogarnął, to zaczęlibyśmy o 9. A tak zaczniemy od rana. Miejmy nadzieję, że bez żadnych większych przygód.
takich, no wiecie, że coś gdzieś, tak jak wspominałem o tym w vlogach, że coś gdzieś będzie się lało, przeciekało, że gdzieś szalunek. Jestem dobrej myśli. Byłem przy tym, nadzorowałem to. Jestem dobrej myśli. Następny film już będziecie mieli zlania tego stropu, tak myślę. No ale jutro ja zakładam kaloszki i wskakuję na górę. Na górze będą 2 osoby. A w drodze na górę jeszcze 5. 2 będzie mieszało. A 2 albo 3 osoby będą podawały to w wiadrach na górę. Jest taki podejścik zrobiony z pustaków. Najpierw wiadro na to, z drabiny na górę, na górze odbieramy, wylewamy i tak będzie wyglądał cały dzień roboczy. Ile ten dzień będzie trwał? Zobaczymy, ile czasu uda się to wylać. Zobaczymy, czy wystarczy wszystkiego, co mamy, żwiru, piasku i cementu. Żwiru mamy ponadprogramowo chyba, no bo jeszcze od rodziny wzięliśmy gdzieś tam, wiecie, jak rodzina miała pieniędzy, to można wziąć kilka worków od nich, bo oni gdzieś tam zbierałem ten żwir sobie, nie wiem, z działki gdzieś. No to 8 worków takich ponadprogramowych, więc żwiru jest na zapas. Jak coś, to z cementu i piachu zabraknie. Do cementu, do robienia betonu znowu jest kupiony, nie wspominałem o tym wcześniej, jak robiliśmy fundament, ale znowu jest kupiony taki środek. Też pokażę wam, albo nie pokażę wam tego jutro, pokażę wam to dzisiaj. No bo chodzi o to, że ta płyta, która będzie na górze teraz, no to będzie bez dachu. Już biorę. Dobra, mam. No to będzie bez dachu, ona będzie robiła na razie za dach. Sika Light od Siki. Sproszkowany, wodoodporny dodatek do zaprawy do cementu. Taka paczka 800 gram na worek cementu 40-kilowy. No i dzięki temu ten cement nie będzie, ten beton docelowo nie będzie nasiąkał wodą od góry i po prostu stawał się wilgotny w środku. No dobrze, to by było na tyle dzisiaj, bo trochę cię zmęczony jestem. No ale już jest po 5, już jest słuszna godzina, żeby odpocząć, żeby się wykąpać. No i naszykować się na jutro. Naszykować się na jutro. Wody w opór. Jakby jutro miało być problem z zestawem wody, to wody w opór. Wszystkiego w opór. Żeby to tylko wszystko szybko, sprawnie i bezproblemowo poszło. Ale się będę cieszył. Jak się uda to wylać jutro i nie będzie żadnych przykrych niespodzianek, to po pracy, jako sobota, stawiam piwo chłopakom. A co, trzeba jakoś uczcić. Kiedyś taka tradycja chyba była w Polsce. W Norwegii też stara tradycja. Czasem się zdarza, że jak już jest dach zamknięty, to klient przynosił czasem każdemu z chłopaków po jakiejś dobrej flaszce. Zdarzyło mi się tak 2 razy w Norwegii. To się może jutro napijemy, jak będzie co celebrować po prostu. Pozdrawiam Was serdecznie. Dziękuję za lajki, za komentarze przede wszystkim. Witam nowych subskrybentów. Aleksander Wojtysiak, Między Światami, życie na Filipinach. Do zobaczenia następnym razem. Nie wiem, czy jutro będzie vlog, czy pojutrze. Następnym razem. Na razie, cześć.